Magazyn energii stanie w miejscu historycznego atomu w Żarnowcu. Litwini kończą rozwód z obwodem królewieckim, a Rosjanie będą być może zmuszeni do podwyżki podatków przez implozję naftową. Jest 19 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z mojego rodzinnego Krakowa, gdzie odbywa się Kongres Energetyki Rozproszonej. Wystąpię tu dzisiaj, więc łączę się z Państwem z pokoju hotelowego. Zaczynamy od informacji dnia. Implozja naftowa może zmusić Rosję do podwyżki podatków. Przychody rosyjskie ze sprzedaży gazu i ropy mogą spaść we wrześniu o prawie 1/4 rok do roku. Nawet Władimir Putin przyznaje, że problemy budżetowe mogą zmusić Kreml do podwyżki podatków. Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał 18 września na spotkaniu z liderami stronnictw politycznych, że w czasie wojny racjonalne są podatki od luksusów albo operacji giełdowych. W USA, ale nie chce tego upolityczniać, podczas wojny w Wietnamie i Korei zrobili właśnie to. Podwyższyli podatki, konkretnie ludziom z najwyższymi przychodami, powiedział Putin. Rosjanie już podnieśli opodatkowanie najwyższego progu dochodowego w 2025 roku. To miała być według deklaracji ówczesnych Putina ostatnia podwyżka, ale jego nowe słowa sugerują możliwość dalszego działania. Dlaczego to jest ważne? Potencjalna podwyżka podatków w Rosji może wynikać z problemów budżetowych wywołanych spadkiem cen ropy, sankcjami Zachodu, a także uderzeniami dronów Ukrainy w rosyjski sektor naftowy. Po pierwsze, spadek cen ropy ogranicza przychody Rosjan ze sprzedaży tego surowca i podważa fundament budżetowy. Rosjanie musieli w tym roku zrewidować budżet, obniżając średnią cenę Urals z 69 do $56. Po drugie, sankcje Zachodu ograniczają przychody i zmniejszają wolumen eksportu ropy rosyjskiej. Cena maksymalna narzucona przez Unię Europejską oraz Wielką Brytanię to $40,7 i ma być dostosowywana do 15% poniżej ceny rynkowej co pół roku. Po trzecie, ataki Ukrainy na rafinerie, rurociągi i naftoporty rosyjskie ograniczają możliwości przerobu ropy oraz jego eksportu, a także paliw gotowych. Morskie dostawy ropy z Rosji spadły w sierpniu o 10% miesiąc do miesiąca, a przychody z tego tytułu o 12% i były najniższe w 2025 roku. Co dalej? Według kalkulacji Reutersa przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w 2025 roku spadną o 23% rok do roku. Ministerstwo Finansów rozważa przywrócenie zasady budżetowej zawieszonej na początku inwazji na Ukrainie. W jej myśl przychody podatkowe ze sprzedaży węglowodorów w razie wzrostu cen ropy powyżej określonego pułapu trafiają do Funduszu Bogactwa Narodowego, na rezerwy. A w razie spadku poniżej ustalonej wartości te rezerwy uzupełniają budżet. Wykorzystanie tego mechanizmu pozwalało Rosji w przeszłości uzupełniać budżet w razie problemów gospodarczych lub politycznych. Minister finansów Anton Siluanow ocenił, że przywrócenie zasady budżetowej pomoże uzupełniać deficyt budżetowy. Cena, od której rezerwy węglowodorowe będą trafiać do budżetu, miałaby spadać z obecnych $60 o $1 co roku do $55 za baryłkę w 2030 roku. Rezerwa wynosi według Reutersa 4 biliony rubli, z czego 447 miliardów rubli ma zostać wykorzystane w tym roku. Tymczasem szkic budżetu rosyjskiego na 2026 rok zawiera wpis o średniej cenie ropy Urals w wysokości $59 za baryłkę. Przy obecnej cenie z zasady budżetowej w wysokości $60 nie byłoby możliwe uzupełnianie budżetu z rezerw. Jednakże Rosjanie mogą mieć kolejny problem. Analizy średniej ceny ropy Brent w 2026 roku sugerują pułap w okolicach $50 za baryłkę. Bez nowych tąpnięć geopolitycznych spadek cen ropy zmusi Rosjan do dalszej obniżki średniej ceny w budżecie. Rosyjska mieszanka Urals jest sprzedawana z przeceną względem Brent, m.in. ze względu na sankcje zachodnie. Różnica wynosi w niektórych przypadkach około $10. Oznacza to, że przy średniej cenie Brent w wysokości $50 Urals może kosztować średnio $40 i zmusić Rosjan do kolejnej zmiany w budżecie. Propozycja nowego budżetu rosyjskiego ma zostać przedstawiona 29 września.
Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Komponenty z Polski. Duński Vestas odebrał pierwsze polskie sekcje wież wiatrowych wyprodukowane w fabryce Baltic Towers w Gdańsku. Zatrudnia ona około 200 osób, a zatrudnienie ma wzrosnąć do nawet 500 osób. To przedsięwzięcie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańskiej spółki GRI Renewable Industries. Polska chce maksymalizować udział kapitału krajowego w sektorze energetycznym. Magazyn w miejsce historycznego atomu. Polska Grupa Energetyczna inauguruje dzisiaj budowę magazynu energii w Żarnowcu, znanym z projektu elektrowni jądrowej z przeszłości. Obiekt o mocy 262 MW i pojemności 981 MWh ma zostać ukończony w 2027 roku. To inwestycja realizowana we współpracy z firmą LG Energy Solution Wrocław, która ma na celu stabilizację systemu, lepszą integrację OZE i obniżkę cen energii. Pomoc Trumpa. Cóż, pomagamy wywiadowczo, ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny, więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie, powiedział Donald Trump w Fox News, cytowany przez polską agencję prasową o pomocy dla Polski. Potencjał wodorowy Polski. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego potencjał produkcji wodoru niskoemisyjnego w Polsce to 500 000 ton w 2030 roku. Potencjał zużycia to 1,3 miliona ton. Większość projektów jest w fazie analiz. Produkcja jest planowana na północnym zachodzie, a odbiór w całym kraju. Taki stan rzeczy może wymagać rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz rozważenia importu z zagranicy. Bariera to wciąż koszty elektrolizerów. Teraz wieści z Europy. Rozwód z królewcem. Litewski operator Litgrid podaje, że rozmontował już wszystkie linie elektroenergetyczne łączące Litwę oraz rosyjski obwód królewiecki. Operacja była możliwa dzięki pełnej synchronizacji sieci krajów bałtyckich z systemem kontynentalnym przez Polskę z lutego 2025 roku. Pełny demontaż połączeń z Rosją i Białorusią zakończy się w połowie 2027 roku. Bunt trumpistów. Słowacja oraz Węgry nie zamierzają ulec presji USA i według agencji Bloomberga nie porzucą ropy i gazu z Rosji, dopóki nie znajdą alternatywy. Należy jednak przypomnieć, że mają do dyspozycji naftoport w Chorwacji i gazoporty w kilku miejscach w Europie, w tym w Polsce. Big Oil przeciwko transformacji. Unijne przepisy dotyczące zielonej transformacji stanowią wyzwanie dla umowy energetycznej USA-Unia, powiedział prezes Exxona Darren Woods w rozmowie z Axios. Chodzi mu o raportowanie standardów zrównoważonego rozwoju ESG. Umowa zakłada wzrost wartości wymiany energetycznej do $250 miliardów rocznie. Europa rozważa jednocześnie szybsze odejście od surowców rosyjskich. Odpowiedź na zagrożenia. Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje rewizji ram bezpieczeństwa energetycznego w celu udzielenia adekwatnej odpowiedzi na różne zagrożenia klimatyczne, geopolityczne. Konsultacje potrwają do 13 października. Propozycja legislacyjna do przedstawienia w 2026 roku ma zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne i cybernetyczne infrastruktury energetycznej. Jeszcze wieści ze świata. Kolejne trafienie dronopadu. Ukraińcy trafili dronami zakład petrochemiczny Gazprom Neftechim Salavat w Baszkorostanie, około 1300 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Przerób ropy w tamtejszej rafinerii to 10 milionów ton rocznie i 200 000 baryłek dziennie, czyli 3,6% mocy przerobowych w Rosji. Według różnych szacunków Rosjanie stracili już 20 do 25% z nich. Sankcje czekają. Jestem bardzo rozczarowany, gdy mówią o sankcjach, powiedział Donald Trump w Fox News o sankcjach na surowce Rosji. Ja też bym coś zrobił, ale jeszcze raz, nie może być tak, że Europa kupuje ropę od Rosji, a ja gniewam się na Chiny za to, że robią to samo, dodał prezydent USA. Dlaczego Chiny gromadzą zapasy? Chińczycy na potęgę zbierają zapasy ropy naftowej. Wytłumaczenie rynkowe to chęć elastycznego zarobku na sezonowej różnicy cen, a geopolityczne to zabezpieczenie na wypadek wojny. Te działania tłumaczą utrzymywanie się ceny Brent w okolicach $67 zamiast spadku poniżej $50 przy nadwyżkach na rynku prognozowanych na większe niż w pandemii. To wszystkie materiały przygotowane dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend jak zawsze Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.